Lekcja 1. Dyskusja o partnerstwie. Dzień dobry. Myślę, że jesteśmy tutaj, aby omówić potencjalne partnerstwo. Tak, jestem podekscytowany odkryciem. Jak możemy współpracować? Przejrzałem propozycję i myślę, że istnieje duży potencjał do współpracy. Wspaniale to usłyszeć. Wierzę, że nasze mocne strony dobrze się uzupełniają. Absolutnie. Przyjrzyjmy się kluczowym punktom i zobaczmy, jak możemy iść naprzód. Przygotowałem kilka pomysłów, ale jestem również otwarty na wysłuchanie Twoich myśli. Współpraca polega na znalezieniu wspólnej płaszczyzny i budowaniu na niej. Zgodziłem się. Jestem przekonany, że możemy wspólnie stworzyć coś efektownego. Wyznaczmy sobie cele i harmonogramy, aby utrzymać nas na dobrej drodze. Lekcja 2. Usługi hotelowe. Co sądzisz o hotelach oferujących usługi? Zapewniają dużo komfortu i wygody. Tak, niektóre mają niesamowite udogodnienia, takie jak spa. Dokładnie. To sprawia, że pobyt jest przyjemniejszy. Uwielbiam też hotele z dobrymi lokalami gastronomicznymi. Ja też. Świetne jedzenie może sprawić, że podróż będzie niezapomniana. Czy mieszkałeś w jakichś luksusowych hotelach? Tak, raz w 5-gwiazdkowym hotelu w Paryżu. Wow, to brzmi niesamowicie. To jest cudowne. Lekcja 3. Bezpieczne praktyki jazdy. Zatrzymywanie się i wiele innych aspektów jazdy wymagają skupienia i umiejętności. Ponadto kierowca powinien być świadomy swojego otoczenia przez cały czas. Bardzo ważne jest, aby zachować czujność, szczególnie w przypadku dużego ruchu lub złej pogody. Jazda obronna może zapobiec wypadkom i zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Czy masz jakieś wskazówki, jak skupić się na długich jazdach? Robienie przerw i nawodnienie może pomóc w utrzymaniu koncentracji. To dobra rada. Upewnię się, że zaplanuję trasy z przystankami odpoczynku. Pomocne jest również unikanie rozpraszania uwagi, takich jak telefony lub głośna muzyka. Bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Dzięki za przypomnienia. Lekcja 4. Radzenie sobie z zmartwieniami. Hej, martwisz się o coś? Tak, czasami martwię się, że zbyt wiele zajmę się w pracy lub w życiu osobistym. Myślę, że każdy czasami tak się czuje. To część bycia człowiekiem. Jak radzisz sobie ze stresem lub lękiem, gdy się pojawia? Staram się skupić na tym, co mogę kontrolować i odpuszczać to, czego nie mogę. To zdrowy sposób myślenia. Ćwiczyłem uważność, aby pozostać uziemionym. To świetne narzędzie. Pomaga ci pozostać obecnym i nie dać się przytłoczyć. Dokładnie. Chodzi o znalezienie tego, co działa dla ciebie i trzymanie się tego. Wspierajmy się nawzajem, gdy sprawy staną się trudne. Jesteśmy w tym razem. Lekcja 5. Planowanie pikniku. Rynek jest otwarty w niedzielę od 9 do 13. Rozumiem. Powinniśmy zaplanować nasz piknik nad jeziorem na następny weekend. To brzmi idealnie. Co powinniśmy przynieść na jedzenie? Co powiesz na kanapki, owoce i przekąski? Proste, ale pyszne. Ja zajmę się napojami. Myślisz, że powinniśmy zaprosić kogoś innego?
Zachowmy to na razie małe. Tylko my dwoje cieszymy się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. Podoba mi się ten pomysł. Będzie to miły sposób na relaks. Możemy zabrać ze sobą koc i kilka gier, aby było jeszcze przyjemniej. Nie mogę się doczekać tego. Minęło trochę czasu, odkąd mieliśmy właściwy piknik. Lekcja 6. Odkrywanie Ameryki Południowej. Zawsze chciałem zwiedzać Amerykę Południową. Zbadajmy kilka miejsc docelowych. To brzmi ekscytująco. Czy masz na myśli jakieś konkretne kraje? Myśl o Peru dla Machu Picchu i Brazylii dla amazońskiego lasu deszczowego. Oba są niesamowitymi wyborami. Kultura i przyroda zapierają dech w piersiach. Słyszałem, że jedzenie też jest niesamowite. Chciałbym spróbować autentycznych potraw. Ja też. Odkrywanie lokalnej kuchni to jedna z najlepszych części podróży. Zacznijmy planować i zobaczmy, czy uda nam się to osiągnąć w przyszłym roku. Jestem w środku. To będzie przygoda na całe życie. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć wszystkiego, co Ameryka Południowa ma do zaoferowania. Lekcja 7. Przyjmowanie zmian. Zmiana może być przerażająca, ale jest również niezbędna do wzrostu. Tak, ale kiedy przyjmujemy zmianę, możemy się rozwijać i uczyć. Próbowałem przyjąć ten sposób myślenia we własnym życiu. To nie jest łatwe, ale warto. Zmiana wypycha nas z naszych stref komfortu. Czy masz jakieś rady, jak radzić sobie z niepewnością? Skoncentruj się na możliwościach, a nie na wyzwaniach. Każda zmiana przynosi coś nowego. To świetna perspektywa. Postaram się postrzegać zmiany jako szansę na poprawę. Masz to, przyjmij to, a wyjdziesz silniejszy po drugiej stronie. Dzięki za zachętę. Jestem gotów podjąć wszystko, co przyjdzie mi na drodze. Lekcja 8. Zarządzanie stresem. Czy próbowałeś jakichś technik zarządzania stresem? Próbowałem głębokiego oddychania, ale nie zawsze jest to dla mnie skuteczne. Głębokie oddychanie może być pomocne, ale nie działa dla wszystkich. Czy rozważałeś medytację lub jogę? Myślałem o tym, ale nie wiem, od czego zacząć. Masz jakieś wskazówki? Istnieje wiele aplikacji do medytacji z przewodnikiem, które mogą pomóc Ci zacząć. Są przyjazne dla początkujących i łatwe do naśladowania. To brzmi jak dobry pomysł. Spróbuję. A co z aktywnością fizyczną? Czy to pomaga w stresie? Absolutnie. Ćwiczenia uwalniają endorfiny, które mogą poprawić nastrój i zmniejszyć stres. Spróbuję włączyć kilka lekkich treningów do mojej rutyny. Dzięki za sugestię. Nie ma problemu. Chodzi o znalezienie tego, co działa najlepiej dla Ciebie. Jestem gotów przejąć kontrolę nad stresem i poczuć się bardziej zrównoważony. Lekcja 9. Łączenie się przez technologię. Technologia umożliwiła natychmiastowe połączenie się z ludźmi z całego świata. Nie tylko to. Technologia zmieniła również sposób, w jaki uczymy się, pracujemy, a nawet bawimy się. To niesamowite, jak wiele się zmieniło w tak krótkim czasie. Myślisz, że to uczyniło życie łatwiejszym lub bardziej skomplikowanym? Trochę obu. Chociaż jest to wygodne, może być również przytłaczające z tak dużą ilością dostępnych informacji.
To prawda. Ważne jest, aby znaleźć równowagę i nie pozwolić, aby technologia przejęła nasze życie. Zgodziłem się. Ustalanie granic, takich jak czas wolny od ekranu, może pomóc w utrzymaniu tej równowagi. Próbowałem ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych i to zrobiło dużą różnicę. To świetny krok. Technologia jest narzędziem i od nas zależy, czy mądrze z niej korzystamy. Wykorzystajmy w pełni jego zalety, pamiętając o jego wpływie. Lekcja 10. Szybki przekąs do jedzenia. Idealne, czy jest gdzieś, w którym mogę coś przekąsić. Tuż za rogiem jest świetna kawiarnia. Podają kanapki, sałatki i wypieki. To brzmi idealnie. Czy mają jakieś opcje wegetariańskie? Tak, mają kilka pysznych wegetariańskich kanapek i sałatek. Sprawdzę to. Dzięki za rekomendację. Nie ma problemu. Daj mi znać, jak ci się podoba. Będę. Zawsze miło jest znaleźć dobre miejsce na szybki posiłek. Zdecydowanie. To ratownik, gdy się spieszysz. Idę tam teraz. Jeszcze raz dziękuję. Lekcja 11. Odkrywanie miasta Quebec. Quebec City jest jednym z najstarszych miast w Ameryce Północnej. Jest pełen historii i uroku. Słyszałem, że jest piękny. Jakie są tam miejsca, które trzeba zobaczyć? Miasto zawiera wiele budynków pochodzących z XVII wieku, takich jak Château Frontenac. To brzmi niesamowicie. Chciałbym spacerować po starych ulicach i podziwiać architekturę. Brukowane ulice i europejski klimat sprawiają, że czujesz się, jakbyś kroczył w inny świat. Czy mają jakieś festiwale lub wydarzenia, które prezentują kulturę? Tak, zimowy karnawał to ogromne wydarzenie z rzeźbami lodowymi, paradami i zajęciami. To brzmi jak świetna zabawa. Niedługo będę musiał zaplanować wycieczkę. Nie pożałujesz tego. To miasto, które naprawdę przyciąga serce. Lekcja 12. Ochrona lasów. Lasy są tak ważne, nie tylko dla nas, ale dla przyszłych pokoleń ludzi. Absolutnie. Musimy je chronić, aby upewnić się, że będą w pobliżu przez wiele lat. Czy uważasz, że wysiłki związane z ponownym zalesianiem robią różnicę? Są, ale chodzi również o ograniczenie wylesiania i promowanie zrównoważonych praktyk. Staram się wspierać marki, które wykorzystują ekologiczne materiały i praktyki. To świetny sposób na wniesienie wkładu. Każda drobna akcja pomaga. Ważne jest również, aby edukować innych na temat znaczenia lasów. Zgodziłem się. Świadomość jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany. Zróbmy naszą część, aby chronić te naturalne skarby. Lekcja 13. Odkrywcy historyczni. Po podbojach Pizarro jeden z jego kapitanów przybył z Peru i Ekwadoru. To fascynujące. Czy napotkali jakiś opór lub wyzwania? Tak, podróż była obarczona trudnościami, ale byli zdeterminowani, aby rozszerzyć swój zasięg. To niesamowite, jak odkrywcy poruszali się po nieznanych terytoriach z ograniczonymi zasobami. Następnie niemiecki Fitterman przybył z Wenezueli, dodając kolejną warstwę do historii.
Historia jest pełna tak niesamowitych opowieści o eksploracji i odkrywaniu. Sprawia, że doceniasz odwagę i odporność tych wczesnych poszukiwaczy przygód. Absolutnie. Ich podróże ukształtowały świat, w którym żyjemy dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ich historie nadal będą inspirować przyszłe pokolenia. Lekcja 14. Hobby i zainteresowania. Lubię grać w piłkę nożną i malować. To świetny sposób na relaks i wyrażenie siebie. To świetnie. Jak często grasz w piłkę nożną lub malujesz? Staram się grać w piłkę nożną przynajmniej raz w tygodniu z przyjaciółmi i maluję, gdy mam wolny czas. To niezła równowaga. Czy masz ulubiony temat do malowania? Uwielbiam malować pejzaże. Jest coś uspokajającego w uchwyceniu natury na płótnie. Brzmi pięknie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zaprezentowaniem swojej pracy? Myślałem o tym, ale wciąż buduję pewność siebie jako artysty. Powinieneś iść na to. Dzielenie się swoją sztuką może być satysfakcjonującym doświadczeniem. Dzięki za zachętę. Może zacznę od małego i zobaczę, jak to pójdzie. Lekcja 15. Cofanie się. Jestem wdzięczny, że całkowicie zrezygnowałem ze spraw publicznych i położyłem ciężar. To wielka decyzja. Jak się czujesz teraz, gdy się cofnąłeś? To mieszanka ulgi i refleksji. Jestem gotów skupić się na tym, co naprawdę ma dla mnie znaczenie. Czasami odejście jest najlepszym sposobem na znalezienie jasności i spokoju. Nie mogę się doczekać, aby poświęcić więcej czasu na osobiste projekty i hobby. To brzmi satysfakcjonująco. Ważne jest, aby nadać priorytet swojemu samopoczuciu. Zdałem sobie sprawę, że życie jest zbyt krótkie, aby mogło być pochłonięte przez rzeczy, które nie przynoszą radości. To cenna lekcja. Wykorzystajmy jak najwięcej czasu, jaki mamy. Jestem podekscytowany tym nowym rozdziałem i możliwościami, jakie daje. Lekcja 16. Obsługa samochodu. Czy znasz sposób eksploatacji samochodu? Ważne jest, aby wiedzieć, jak korzystać z elementów sterujących. Tak, jeździłem kilka razy, ale nadal czuję się komfortowo ze wszystkim. Chodzi o praktykę. Im więcej jeździsz, tym pewniej poczujesz się. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące poruszania się w trudnych sytuacjach, takich jak parkowanie równoległe? Zrób to powoli i używaj luster. W porządku jest dostosowywać wiele razy, dopóki nie zrobisz tego dobrze. To uspokajające. Będę ćwiczył, dopóki nie stanie się drugą naturą. Pamiętaj, że każdy kierowca był w pewnym momencie początkującym. Dostaniesz się tam. Dzięki za zachętę. Jestem zdeterminowany, by się poprawić. Daj mi znać, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał iść na przejażdżkę treningową. Chętnie pomogę. Lekcja 17. Praktyki etyczne. W wielu przypadkach NIKE dołożyło starań, aby stworzyć lepsze warunki pracy dla osób w krajach słabo rozwiniętych. To krok we właściwym kierunku. Praktyki etyczne są bardzo ważne w dzisiejszym świecie. To zachęcające widzieć, jak duże marki biorą odpowiedzialność i dokonują pozytywnych zmian. Czy uważasz, że inne firmy pójdą za ich przykładem? Mam nadzieję, że tak. Rośnie zapotrzebowanie konsumentów na przejrzystość i sprawiedliwość. Od nas zależy wspieranie marek,
które priorytetowo traktują praktyki etyczne. Absolutnie. Każdy zakup, który dokonujemy, jest głosem na świat, w którym chcemy żyć. Kontynuujmy podnoszenie świadomości i pociągnijmy firmy do odpowiedzialności. Razem możemy wprowadzić znaczące zmiany w branży. Lekcja 18. Artyści renesansu. Michał Anioł i Leonardo da Vinci mieszkali we Włoszech około 1500 roku. To taki ekscytujący okres w historii. Ich praca miała trwały wpływ na sztukę i kulturę. To niesamowite, jak ich kreatywność i innowacyjność nadal inspirują ludzi do dziś. Czy masz ulubiony utwór któregokolwiek z artystów? Uwielbiam Dawida Michała Anioła i Monę Lisę Leonarda. To ponadczasowe arcydzieła. Te są kultowe. To niesamowite, ile szczegółów i emocji uchwycili. Renesans był złotym wiekiem sztuki, nauki i eksploracji. To przypomnienie tego, co ludzie mogą osiągnąć, gdy pielęgnuje się kreatywność i ciekawość. Miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia nadal będą inspirowane ich dziedzictwem. Lekcja 19. Świętowanie kamieni milowych. Wycieczka lub zorganizowanie imprezy tematycznej może być zabawnym sposobem na uczczenie kamienia milowego. To świetny pomysł. Ważne jest, aby zaznaczyć wyjątkowe chwile w życiu. Czy masz jakieś nadchodzące kamienie milowe, które chciałbyś świętować? Zbliżają się moje urodziny i myślę o zorganizowaniu małego spotkania z przyjaciółmi. To brzmi cudownie. Jaki temat rozważasz? Może impreza retro z lat 80. Fajnie będzie się ubrać i przeżyć na nowo tę epokę. To fantastyczny pomysł. Z pewnością będzie to niezapomniana noc. Cieszę się, że mogę to zaplanować. Świętowanie z bliskimi sprawia, że wszystko jest bardziej wyjątkowe. Daj znać, jeśli potrzebujesz pomocy w czymkolwiek. Byłbym szczęśliwy, mogąc się zgłosić. Lekcja 20. Wdzięczność za życie. Zawsze jestem wdzięczna za kolejny rok życia. Urodziny przypominają nam błogosławieństwa, jakie mamy. Ja też. To czas, aby zastanowić się i docenić ludzi i doświadczenia, które nas kształtują. Czy masz jakieś tradycje urodzinowe lub rytuały? Lubię zapisywać rzeczy, za które jestem wdzięczny i wyznaczać cele na nadchodzący rok. To piękny sposób na świętowanie. Chodzi o wzrost i wdzięczność. Dokładnie. Nie chodzi tylko o prezenty, ale o obecność bliskich. Niech każde urodziny będą świętem życia i wszystkich jego możliwości. Zgodziłem się. Oto jeszcze wiele lat radości, miłości i przygody. Pozdrawiam to. Życie jest darem, a każdy rok to nowy rozdział. Lekcja 21. Podróż dziennikarska. Absolutnie. Cieszę się, że widzę, dokąd zaprowadzi mnie ta podróż dziennikarska w nadchodzących miesiącach. To cudowne. Dziennikarstwo może być tak potężnym narzędziem do autorefleksji i rozwoju. Zauważyłem już, jak pomaga mi przetwarzać moje myśli i emocje. To niesamowite, jak wkładanie długopisu na papier może przynieść jasność i spokój. Czy masz jakieś wskazówki, jak zachować spójność w dzienniku? Spróbuj uczynić z niego codzienny nawyk, nawet jeśli jest to tylko kilka zdań. Spójność jest kluczowa. Będę o tym pamiętać. Jestem zdeterminowany,
aby uczynić to regularną praktyką. Masz to. Każdy wpis jest krokiem w kierunku lepszego zrozumienia siebie. Dzięki za zachętę. Jestem gotów w pełni przyjąć tę podróż. Lekcja 22. Przygoda w lesie. Słyszałem, że pobliski las to fantastyczne miejsce turystyczne. Byłaś tam kiedyś. Nie, ale zawsze chciałem to zbadać. Pomysł bycia otoczonym naturą brzmi cudownie. Naprawdę jest. Las ma te niesamowite szlaki, a dźwięki ptaków i szeleszczących liści są tak uspokajające. To brzmi jak idealna ucieczka od miejskiego hałasu. Zdecydowanie powinniśmy wkrótce zaplanować wycieczkę. Absolutnie. Moglibyśmy spakować przekąski, zabrać aparat i zrobić z tego dzień. Uwielbiam ten pomysł. Może moglibyśmy nawet zaprosić kilku znajomych, aby do nas dołączyli. Świetne myślenie. Dzielenie się doświadczeniem sprawiłoby, że będzie jeszcze bardziej niezapomniane. Sprawdźmy pogodę i ustalmy datę. Jestem już tym podekscytowany. Ja też. To będzie przygoda, której nie zapomnimy. Lekcja 23. Przełamywanie stereotypów. Czasami czuję, że musimy zacząć myśleć trochę mniej stereotypowo o pewnych rzeczach. Całkowicie się zgadzam. Łatwo jest wpaść w te wzorce, ale ogranicza to naszą perspektywę. Dokładnie. Na przykład ludzie często zakładają, że niektóre prace są przeznaczone tylko dla jednej płci, co nie jest sprawiedliwe. Prawda. Ważne jest, aby zakwestionować te założenia i zachęcić wszystkich do realizowania swoich pasji. To świetna wiadomość do wysłania. Chodzi o przełamywanie barier i tworzenie możliwości dla wszystkich. Jednak nie zawsze jest to łatwe. Niektórzy ludzie opierają się zmianom, ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać próbować. Masz rację. Nawet małe kroki mogą z czasem zrobić dużą różnicę. Dajmy przykład i zachęcamy innych do myślenia inaczej. Brzmi jak plan. Zmiana zaczyna się w końcu od nas. Lekcja 24. Kontroferta. Przedstawiłem im swoją kontrofertę i wydaje się, że rozważają to. To dobry znak. Czy udzielili natychmiastowej informacji zwrotnej? Nie do końca. Poprosili o trochę czasu, aby omówić to wewnętrznie, zanim do mnie wrócą. To dość standardowe. To pokazuje, że traktują Twoją propozycję poważnie. Mam nadzieję, że tak. Dużo się na tym zastanawiałem i myślę, że to uczciwa umowa. Jestem pewien, że oni też to zobaczą. Po prostu daj im przestrzeń do prawidłowej oceny. Masz rację. Cierpliwość jest kluczowa w takich sytuacjach. Dokładnie. W międzyczasie bądź pozytywny i przygotuj się na wszelkie dodatkowe pytania, które mogą mieć. Dobra rada. Upewnię się, że jestem gotowy na wszystko, co będzie dalej. Lekcja 25. Czas podejmowania decyzji. Mamy kilka opcji i myślę, że powinniśmy pomagać sobie nawzajem w podjęciu decyzji. To brzmi jak plan. Rozważmy najpierw zalety i wady każdej opcji. Dobry pomysł. Wymienię je i możemy omówić, który z nich ma największy sens. Idealny. Po zawężeniu tego możemy ustawić datę, aby wszystko sfinalizować.
Zgodziłem się. Posiadanie harmonogramu utrzyma nas na dobrej drodze i pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Dokładnie. Chodzi o to, by być zorganizowanym i współpracować. Doceniam Twój wkład. Zawsze łatwiej jest podejmować decyzje z drugiej perspektywy. To samo tutaj. Praca zespołowa sprawia, że marzenie działa, prawda? Absolutnie. Zacznijmy i sprawimy, że tak się stanie. Lekcja 26. Historia złotej rybki. Słyszałeś o dziewczynie, która sprzedała swoją złotą rybkę. Nie, co się stało? Sprzedała go chłopcu, który powiedział, że ma w domu kolejną złotą rybkę. To interesujące. Czy zapytała, dlaczego chce kolejnego? Najwyraźniej chciał towarzysza swojej obecnej złotej rybki. To naprawdę przemyślane. Złota rybka też może być samotna, jak sądzę. Nigdy o tym nie myślałem, ale to ma sens. Miło, że troszczył się na tyle, żeby o tym pomyśleć. Zdecydowanie. To mały gest, ale pokazuje dużo życzliwości. To dobre przypomnienie, że nawet najmniejsze działania mogą mieć znaczenie. Lekcja 27. Proaktywne planowanie. Absolutnie potrzebujemy proaktywnego planu, aby pokonać wszelkie przeszkody, które możemy napotkać. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Czekanie na pojawienie się problemów nie jest dobrą strategią. Dokładnie. Jeśli przewidujemy wyzwania, możemy przygotować rozwiązania z wyprzedzeniem. W ten sposób nie jesteśmy zaskoczeni i możemy radzić sobie z rzeczami skuteczniej. Chodzi o to, by być o krok do przodu. Przeanalizujmy potencjalne problemy i sposoby ich rozwiązania. Świetny pomysł. Im bardziej jesteśmy przygotowani, tym płynniej wszystko pójdzie. Plus da nam więcej pewności siebie, idąc naprzód. Absolutnie. Solidny plan jest podstawą sukcesu. Zacznijmy i upewnijmy się, że jesteśmy gotowi na wszystko. Lekcja 28. Cele finansowe. To ma sens. Jak jednak wyznaczyć osiągalne cele finansowe? Zacznij od konkretnego określenia tego, co chcesz osiągnąć. Na przykład oszczędzanie na dom lub spłata długu. Dobra, więc posiadanie wyraźnego celu to pierwszy krok. Co dalej? Podziel go na mniejsze, łatwe do opanowania kroki, jak oszczędzanie określonej kwoty każdego miesiąca. To brzmi wykonalne. Jak pozostać na dobrej drodze? Regularnie sprawdzaj swoje postępy i dostosowuj w razie potrzeby. Ważne jest, aby zachować elastyczność. Mam to. Co się stanie, jeśli zostanę w tyle lub ponoszę nieoczekiwane wydatki? Nie zniechęcaj się. Po prostu oceń ponownie, idź naprzód. Spójność jest kluczowa. To jest naprawdę pomocne. Teraz czuję się pewniej, że wyznaczam swoje cele. Lekcja 29. Kreatywne kariery. To brzmi jak kreatywna praca. Jak ukształtowało to Twoją karierę? To było niesamowite. Nauczyło mnie myśleć nieszablonowo i inaczej podchodzić do problemów. To cenna umiejętność. Czy otworzyło to dla Ciebie nowe możliwości? Zdecydowanie. Udało mi się pracować nad różnymi projektami i współpracować z utalentowanymi ludźmi. To brzmi ekscytująco.
Czy czujesz, że pomogło ci to również rozwijać się osobiście? Absolutnie. Wypchnęło mnie z mojej strefy komfortu i pomogło mi odkryć nowe mocne strony. To inspirujące. Wspaniale jest zobaczyć, jak kreatywna praca może mieć tak pozytywny wpływ. To była satysfakcjonująca podróż i cieszę się, że zobaczę, dokąd zaprowadzi mnie dalej. Jestem pewien, że nadal będziesz osiągać niesamowite rzeczy. Lekcja 30. Wyciągnięte wnioski. Znowu popełniłem ten sam błąd. Nie mogę uwierzyć, że to się stało. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. To wyciągnięta lekcja i to się liczy. Masz rację. Mam tylko nadzieję, że nie spowoduje to większych problemów. Jestem pewien, że w końcu będzie dobrze. Ważne jest, aby podjąć kroki, aby tego uniknąć w przyszłości. Prawda. Zrobię listę kontrolną lub coś, co pomoże mi zachować porządek. To świetny pomysł. Czasami potrzebujemy systemów, aby utrzymać nas na dobrej drodze. Będę również częściej prosił o informację zwrotną, aby wcześniej wykryć błędy. Dokładnie. Uczenie się z tego doświadczenia tylko sprawi, że będziesz lepszy. Dzięki za zachętę. Teraz czuję się bardziej zmotywowany do poprawy. Lekcja 31. Budżetowanie renowacji. Czy zastanawiałeś się, ile powinniśmy wydać na remonty? Myślę, że ustalenie budżetu ma kluczowe znaczenie. Co masz na myśli? Myślałem, że moglibyśmy przeznaczyć około $10,000 na kuchnię. To brzmi rozsądnie. A co z salonem? Może moglibyśmy to zrobić za około $5,000. To nie wymaga zbyt wiele pracy. Zgadzam się. A łazienka? Na łazienkę powinniśmy prawdopodobnie budżetować $7,000. Potrzebuję wielu aktualizacji. Idealny. To daje nam dobry przegląd. Czy najpierw powinniśmy priorytetowo traktować kuchnię? Absolutnie. Ładna kuchnia może naprawdę zwiększyć wartość naszego domu. Lekcja 32. Osobiste akcenty. Uwielbiam dodawać osobiste akcenty do mojej przestrzeni życiowej. Och, ja też. Co ostatnio zrobiłeś? Właśnie pomalowałem kilka ścian w jasnym kolorze. To naprawdę ożywia pokój. To brzmi świetnie. Niedawno kupiłem dzieła sztuki od lokalnego artysty. To jest niesamowite. Wspieranie lokalnych artystów to dobry pomysł. Tak, sprawia, że moja przestrzeń wydaje się wyjątkowa i wyjątkowa. Zgadzam się. Masz jakieś ulubione kawałki? Zdecydowanie. Jeden kawałek to kolorowy obraz abstrakcyjny. Zawsze przyciąga moją uwagę. Sztuka abstrakcyjna może być tak urzekająca. Uwielbiam to, jak wywołuje różne emocje.